Cześć, tu Wojtek. Planujesz wyprawę do Norwegii? Szukasz inspiracji na następną podróż? A może tam mieszkasz i szukasz pomysłu na wycieczkę sam lub z rodziną? Ten film jest dla Ciebie. Zostań do końca, a ja pokażę Ci kilkanaście miejsc wartych uwagi. Naszą podróż rozpoczniemy w mieście Stavanger na południu, a następnie samochodem wzdłuż zachodniego wybrzeża pojedziemy setki kilometrów w górę, by podróż zakończyć na kole podbiegunowym. Zobaczymy przepiękne okoliczności przyrody, senne miasteczka, a także imponujące fiordy i wodospady. Zapraszam! Jak już wspomniałem wcześniej, podróż rozpoczynamy w Stavanger. Mam kilkanaście godzin, więc nie czekam i rozpoczynam zwiedzanie. Na początek postanowiłem zwiedzić część miasta tuż obok portu. Niesamowity klimat ciasnych uliczek przypadł mi od razu do gustu. Mnóstwo sklepów z pamiątkami, kawiarni i restauracji sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Odwiedzam także pomnik Trzech Mieczy, który powstał w 1983 i ma upamiętniać bitwę morską, która miała miejsce 1000 lat wcześniej i ostatecznie doprowadziła do zjednoczenia Norwegii. Kolejne miejsce to Muzeum Ropy Naftowej. To właśnie w Stavanger, pod koniec lat 60. zdecydowano się na budowę głównego portu obsługującego norweskie pola naftowe, które stały się głównym źródłem norweskiego bogactwa. Na miejscu dostępne są przewodniki w różnych językach, ale ze względu na sporą liczbę rodaków w Norwegii są też dostępne przewodniki w języku polskim. Muzeum Ropy Naftowej to obowiązkowe miejsce dla osób, które chcą poznać historię bogactwa Norwegów, a także dla osób ciekawych, jak to wszystko jest wydobywane z dna oceanu. A po kilkunastu godzinach spędzonych w Stavanger wsiadam w samochód z moim przyjacielem Markiem z kanału M-Drives i ruszamy na północ po przygodę. Jedziemy w kierunku miasta Tau. Krótko po wyjeździe ze Stavanger mamy już pierwsze wspaniałe widoki i przedsmak tego, co czeka nas dalej. Dojeżdżamy na prom z Hjemland do Nesvik. Jest lipiec, więc słońce bardzo długo nam towarzyszy, a przeprawa jest wyjątkowo klimatyczna i spokojna. Jadąc dalej, wjeżdżamy na teren gminy Suldal. Tutaj podziwiamy kolejny fiord. Wszystkie nazwy dam w opisie, a także wrzucę na ekran i będę starał się ich wszystkich nie wymawiać, aby nie kaleczyć języka norweskiego. My tymczasem robimy krótką przerwę tuż obok imponującego mostu pomiędzy miejscowością Hallandsosen i Vik. To pierwszy tak wysoki most na naszej drodze. Kierujemy się w kierunku miejscowości Sauda, gdzie mamy nocleg, ale zanim tam dotrzemy, podziwiamy przepiękny krajobraz. Robimy kilka ujęć z drona, mijamy pierwsze wodospady, by finalnie dojechać do Saudafjord Hotel. W mieście tym podczas II wojny światowej znajdowała się fabryka aluminium, które produkowane było na cele wojenne. Dookoła hotelu znajduje się kilka tablic opisujących historię tego ciekawego miejsca. My udajemy się tutaj na wypoczynek. Kolejny dzień rozpoczynamy od przejazdu kanionem rzeki Strolewa.
To miejsce powiązane jest z poprzednim swoją historią, gdyż tutaj także miała miejsce produkcja metali, a mianowicie cynku. Teraz miejsce to już jest rezerwatem przyrody, a my spędzamy tu kilka chwil, podziwiamy ściany kanionu i ruszamy dalej. Dojeżdżamy do pierwszego punktu widokowego, Bauta Knut Westhassel, na trasie 520 w kierunku Rodal. I tutaj po raz pierwszy opada nam szczęka z wrażenia. Panuje tu iście księżycowy klimat, więc my wyciągamy drona i telefony i robimy kolejne ujęcia. Surrealistyczny obraz maluje się aż po horyzont. Jadąc dalej drogą 520 dojeżdżamy do Tamy i dalej wzdłuż licznych jezior pokonujemy ostre zakręty i podziwiamy ten wspaniały pomnik przyrody. Myśląc, że tego dnia nic lepszego już nie zobaczymy, dojeżdżamy do Rodal i następnie kierujemy się na drogę E134, na popularną trasę widokową, na której po raz kolejny opada nam szczęka z wrażenia. Droga ta położona jest na wysokości 125 metrów nad poziomem morza. Można tutaj zostawić samochód na jednym z miejsc parkingowych i po prostu udać się na szlak. Natomiast tutaj ważna informacja. Droga ta jest kręta i wąska i zimą jest zamykana. Wtedy ruch odbywa się tunelem. Ale w okresie letnim, przyznajcie sami, te widoki rekompensują wszystko. A teraz popatrzcie na to monstrum. To wodospad Latefossen. Wysoki na 165 metrów, składa się z dwóch osobnych spływów, które łączą się w jeden strumień. Film tego nie oddaje, ale będąc obok naprawdę czuje się jego potęgę. My tu nabieramy wody w bidonie, kupujemy pamiątki w pobliskim sklepie i odpoczywamy kilka chwil. Następnie kierujemy się drogą 13 w kierunku Odda, gdzie w oddali widać lodowiec Buarbreen. Przejeżdżamy przez Kingsnarvik, mijamy most Hardanger i dojeżdżamy do miejscowości Eidfjord, gdzie wypływają wielkie wycieczkowce. Miejsce to jest dla nas początkiem trasy Hagafoss. Droga o numerze 7 to kolejna z popularnych tras widokowych, na których znajdziemy liczne wodospady, restauracje i inne atrakcje. Po obu stronach drogi widzimy mniejsze i większe głazy porozrzucane dookoła. Legenda głosi, że głazy te porozrzucane zostały przez trolle, baśniowe stwory znane z różnych skandynawskich opowieści.
Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zatrzymujemy się na nocleg nad jeziorem Stranda Vatnet, tuż przy drodze 50. Poranek w tym miejscu jest niesamowity. Tafla wody przepięknie odbija panoramę gór, które widzimy po drugiej stronie jeziora. To jedno z niewielu miejsc, które urzekło mnie niezwykłą ciszą. Jedyny hałas, który tam pochodził, był od nas samych i naszych samochodów. I przed nami kolejna wspaniała droga, liczne wodospady, super przygoda i potęga przyrody. To właśnie droga numer 50 w kierunku kolejnej miejscówki, podobno najlepszego punktu widokowego w całej Norwegii. To punkt widokowy Stegastein, platforma widokowa, która ma 30 metrów długości i wisi nad przepaścią. Gdziekolwiek nie spojrzymy, widok jest niesamowity. Dodatkowo emocje podkręca szyba znajdująca się na końcu platformy. Widoki sami ocencie, ale naprawdę przepiękne i spektakularne. Będąc w tej części Norwegii, jest to miejsce obowiązkowe. My tutaj spędzamy kilkadziesiąt minut, po czym skakujemy w samochody i kontynuujemy jazdę drogą Björkvagen, kolejnej niezwykle malowniczej trasie, na której podziwiamy widoki jakby z innej planety. Zjeżdżając w dół z tej wspaniałej drogi wracamy do Aurland, ale tym razem tunelem, który znajduje się pod masywem górskim. Jedziemy tunelem o nazwie Lardal, który do 2016 roku był najdłuższym tunelem na świecie, liczącym ponad 24 km. Po wyjechaniu z tunelu jedziemy na drogę prowadzącą do miejscowości Vinje, która prowadzi pomiędzy dwoma masywami górskimi. I pomyśleć, że kilkaset metrów wyżej jest zupełnie inny klimat. Dojeżdżamy do miejscowości Vinje i wybieramy drogę numer 13 w kierunku przeprawy promowej w Vagnasnes. Zimą to dość popularne miejsce ze względu na położenie stoku narciarskiego Myrkdalen, a latem to miejsce początku pieszych szlaków turystycznych.
To miejsce, które może być osobnym punktem całodniowych wycieczek. A będąc na promie, dowiedzieliśmy się, że większość promów w Norwegii jest elektryczna, stąd też płynąc nimi możemy w ciszy podziwiać otaczający nas krajobraz. Po tej przeprawie jedziemy w kierunku kolejnej platformy widokowej, znajdującej się na drodze 13 i otwartej także w 2016 roku. Tej nazwy nie umiem wypowiedzieć, więc widzicie ją na ekranie. Tutaj także odpoczywamy, robimy kilkanaście ujęć dronem. Jadąc dalej, niestety mamy pecha. Po wjeździe na widokową trasę Gualar dopada nas ulewa. Aczkolwiek to też dało uroku całemu przejazdowi i klimat zrobił się trochę jak w Szkocji. A może góry trochę wyższe. Niestety na drodze troli deszcz dał nam się mocno we znaki, ale tym bardziej efekt był jeszcze bardziej ciekawy, a zarazem mroczny. Dajcie znać, czy mieszkalibyście w tym domu wysoko w górach. Po przejechaniu drogi troli dojeżdżamy serpentyną do Ornesvigen. To kolejny punkt widokowy, który fani serialu Wikingowie rozpoznają od razu. W jednym z pierwszych odcinków bohaterowie przemierzają zbocze tej góry. Pamiątkowe zdjęcia i jedziemy dalej. Tego dnia mamy jeszcze jedno miejsce do zwiedzenia i mam nadzieję, że będzie ono tego warte. To miejscowość Andalsnes i kolejka Romsdalen-Gondolen. Na początku mieliśmy wątpliwości, bo bilet nie należał do najtańszych, ale stwierdziliśmy, że kolejnej okazji już nie będzie, więc zaryzykowaliśmy. Warto tutaj spędzić trochę czasu i przejść się szlakiem, by podziwiać te przepiękne krajobrazy. Emocje gwarantowane. U góry znajduje się platforma widokowa i restauracja, którą fani serialu Sukcesja rozpoznają, bo to tutaj bracia Roy próbowali dobić targu z Lukasem Matssonem.
Kolejny dzień i jedziemy dalej na północ. Pierwszy prom tego dnia i mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo miejsce, do którego zmierzamy, chcemy sfilmować dronem. To tak zwany Atlantic Road. Ponad 8-kilometrowy odcinek drogi nr 64, znany z licznych wiaduktów pomiędzy wyspami. Na początku robimy postój, a ja na chwilę wyłączę muzykę, abyście wczuli się w klimat tego miejsca. No dobrze, koniec tej ciszy, wracamy. Pomysł na tę drogę pojawił się już na początku XX wieku, ale budowę rozpoczęto dopiero w latach 70. poprzedniego stulecia. Finalnie otwarto ją w 89, a koszt przekroczył 122 miliony ówczesnych koron. Droga ta została kilkukrotnie wyróżniona jako jedno z lepszych osiągnięć konstrukcyjnych w Norwegii. W okolicy znajduje się pomnik tych, którzy stracili życie na morzu oraz ścieżka, po której można się przespacerować tuż nad brzegiem oceanu. Musicie przyznać, że robi to wrażenie. Miejscówka ta to kolejny obowiązkowy punkt na mapie Norwegii. Jedziemy dalej na północ, przejeżdżamy przez Trondheim, na które już nie mamy czasu, a do dalszego głównego celu jeszcze jest sporo kilometrów do pokonania. Dalsza trasa prowadzi nas drogą E6, która w końcu prowadza nas na teren północnej Norwegii. Przekroczenie granicy Trondelag i Nord-Norge to symboliczny moment. Od teraz zbliżamy się coraz bardziej do Arktyki, ale zanim tam dotrzemy, musimy pokonać jeszcze ponad 500 km na północ. Krajobrazy stają się inne, z mniejszą ilością zabudowań, co podkreśla odmienny charakter tej części kraju. To uczucie, jakbyśmy wjeżdżali w inny świat, bardziej dziki i nieujarzmiony. Trasa staje się coraz spokojniejsza, a widoki, chociaż mniej spektakularne, nadal mają swój urok i nadal zachwycają.
Na kilka godzin przed końcem dnia docieramy do promu, który zabiera nas z Lewang do Nesna. I następnie do miejscowości Mo i Rana, gdzie zostajemy na nocleg, by z rana ruszyć na ostatni odcinek. Ostatnie 80 km drogi prowadzącej do Arctic Circle Center. Chociaż zmęczenie daje się we znaki, entuzjazm rośnie, bo zbliżamy się do granicy arktycznego kręgu. Droga wiedzie przez surowy, niemal marsjański krajobraz. To chwila, w której czujemy, że nasza długa podróż naprawdę osiągnęła swój punkt kulminacyjny. Każdy kilometr, każde miejsce odwiedzone po drodze było warte tego momentu. Tu zaczyna się Arktyka. Nasza podróż dobiega końca. Teraz już tylko długa droga na południe i powrót do domu, bo jak większości z nas urlop się kończy i pora wracać. Dzięki za dotrwanie do końca, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do polubienia tego filmu i subskrypcji. I do zobaczenia.